Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy spadek cen obligacji da krach na Wall Street? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Czy spadek cen obligacji da krach na Wall Street? Z powodu tego, że mamy dzisiaj święto w Stanach Zjednoczonych i Wall Street nie pracuje, warto ten materiał poświęcić rozważaniom nieco teoretycznym o tym, co może się wydarzyć, jakie mogą być powiązania międzyrynkowe i jak rynek może wykorzystywać powiązania, które teraz już obowiązują do tego, żeby pewne zjawiska na rynkach finansowych wywołać. Ten materiał będzie poświęcony raportowi, który właśnie dzisiaj się pokazał na serwisie Bloomberga, w którym było o tym, co się może wydarzyć, jeżeli dojdzie do spadków cen obligacji, czyli dalszego wzrostu rentowności amerykańskich obligacji w kierunku 4,5%. Czy to da krach na Wall Street, czy to da spadki indeksów giełdowych, jak inwestorzy nastawiają się, co się może wydarzyć, jeżeli będzie trwała korelacja między rynkami obligacyjnymi, a rynkiem akcji, rynkiem kapitałowym na Wall Street w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak bardzo w ostatnich dniach są kupowane opcje call na ropę WTI. Ropa WTI wybija się z 11-miesięcznego takiego okresu konsolidacji i wyjście na ten poziom uruchomiło spory popyt na opcje, które pozwalają albo spekulować na dalszy wzrost cen ropy naftowej, albo pozwalają się zabezpieczyć przed dalszymi wzrostami cen ropy naftowej. Tak czy siak bardzo wyraźny wzrost, najmocniejszy wzrost kupna opcji call od maja staje się faktem. Jest on powiązany z tym wybiciem na ropie naftowej, którą obserwujemy. No i widzimy tutaj na następnym wykresie, że ten bardzo wyraźny ruch na ropie naftowej ma być spowodowany tym, że OPEC Plus ma obniżyć wydobycie tego surowca i to według Bloomberga jest powodem, dlaczego ropa naftowa teraz szturmuje oporem i jest ogromnie prawdopodobne, że w końcu po tej 11-miesięcznej konsolidacji wybijemy się górą, a to pozwoli na jakiś mocniejszy nowy trend na tym surowcu. Dzisiejsza sesja jest oczywiście sesją na przeczekanie, na doczekanie. Niewiele się powinno wydarzyć tak na ropie naftowej, jak na innych klasach aktywów. Natomiast dopiero jutro wrócimy do normalnego handlu na indeksach giełdowych i w ogóle na rynkach finansowych. Dlaczego ten temat, który jest poświęcony obligacjom i krachowi na Wall Street, jest tak powiązany z tym, co się dzieje na ropie naftowej? Dlaczego rozpocząłem od ropy naftowej? Z powodu tego, że ropa naftowa ma teraz bardzo wyraźne przełożenie na zachowanie inflacji w Stanach Zjednoczonych. Skoro ropa naftowa teraz rośnie, można oczekiwać z powodu wpływu tego bardzo prostego modelu między ropą naftową, powiązania między ropą naftową a inflacją w Stanach Zjednoczonych, można spodziewać się tego, że inflacja będzie zachowywała się inaczej niż chciały prognozy i konsensus rynkowy jeszcze parę tygodni temu. Więc wzrost cen ropy naftowej ma uruchomić procesy ponownie zwiększające presję na inflację. A skoro inflacja może rosnąć w Stanach Zjednoczonych z powodu wzrostu ceny ropy naftowej, to prawdopodobnie może to się przełożyć na dalszy spadek cen obligacji, na dalszy wzrost rentowności amerykańskich obligacji w oczekiwaniu na to, że konsekwencją tego będą dalsze podwyżki stóp procentowych. Już teraz widzicie Państwo, jakie jest powiązanie, dlaczego zacząłem od ropy naftowej i dlaczego ropa naftowa ma być taka istotna, dlaczego ma być początkiem tej układanki, a tak naprawdę początkiem tej układanki ma być OPEC+, więc w tym wypadku wydają się być intuicyjne powiązania między różnymi rodzajami strategii geopolitycznych i wpływu różnych bloków gospodarczych na siebie. Więc wniosek jest taki, czy OPEC+, czy tym krajom zrzeszonym w tej organizacji zależy na tym, żeby doprowadzić do negatywnych zjawisk, czyli krachu, mocnych spadków indeksów giełdowych na rynkach rozwiniętych. No, taka jest hipoteza, która też niesie się, która jest zawarta w tym
materiale. A dlaczego tak jest? Ponieważ następny wykres pokazuje, jak ładnie teraz działają opory na amerykańskich obligacjach, natomiast ta tendencja jest w ostatnim czasie dość wyraźnie wzrostowa i powiązanie zachowania ropy naftowej w ostatnim czasie z amerykańskimi rentownościami także jest bardzo wyraźne. I teraz już przechodzimy do odpowiedzi konkretnej na pytanie, czy spadek cen obligacji da krach na Wall Street. I na następnym wykresie widzimy, jak w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, kwartałach bardzo silna jest korelacja dodatnia między zachowaniem amerykańskich obligacji a zachowaniem indeksów giełdowych. I w tym wypadku widzimy, że ta dodatnia korelacja sprzyja tezie o tym, że obligacje są teraz bardzo wyraźnie powiązane z zachowaniem amerykańskich akcji, no i że ten tandem warto teraz obserwować, ponieważ wpływ rentowności amerykańskich obligacji, wzrostu rentowności na to, co się może wydarzyć na indeksach giełdowych, jest duże, bardzo wyraźne i to powiązanie myślę, że warto w tym wypadku obserwować. A sam indeks na Wall Street widzimy, że dzisiaj futures są w miarę spokojne i także naprawdę niewiele się powinno tutaj wydarzyć. Natomiast gdy już inwestorów bezpośrednio zapytano, co się może wydarzyć z indeksem Standard & Poor, jeżeli rentowność amerykańskich obligacji sięgnie poziomu 4,5%, no to widzimy tutaj odpowiedzi. 56% ankietowanych odpowiedziało, że spodziewa się spadku indeksu o nieco mniej niż 10%. 24% spodziewa się, że raczej nie będzie miało to większego wpływu na indeks Standard & Poor, natomiast aż 20% uczestników rynku spodziewa się, że już nawet rentowność amerykańskich obligacji na poziomie 4,5% spowoduje spadek o więcej niż 10%. 1 na 5 profesjonalnych inwestorów, uczestników rynku spodziewa się, że już nawet poziom 4,5% na amerykańskich obligacjach doprowadzi do mocnego spadku indeksów giełdowych. Co prawda krach jest liczony dopiero w sytuacji, kiedy indeksy giełdowe spadną o co najmniej 30%. Natomiast dalszy spadek o 10% byłby w tym ujęciu uzasadnieniem kontynuacji przeceny, dużej szansy na kontynuację ruchu w górę, ponieważ profesjonalne analizy sygnalizują, że na 4,5% by się nie skończyło. Rentowność amerykańskich obligacji mogłaby podskoczyć nawet do 5%. Dlatego też widzimy, że zachowanie rentowności ma duży wpływ na indeks Standard & Poor. Zachowanie rentowności jest uzasadnione tym, jakie mogą być perspektywy inflacyjne, a perspektywy inflacyjne są uzależnione dla Stanów Zjednoczonych przede wszystkim od zachowania ropy naftowej, a jak widzimy, ropa naftowa jest uzależniona teraz od decyzji OPEC+, więc naprawdę pytania o geopolityczne tło takiego zachowania ropy naftowej jest jak najbardziej uzasadnione, no i zobaczymy, czy faktycznie tym tropem należy iść w kolejnych tygodniach i miesiącach, obserwując zachowanie poszczególnych klas aktywów, rynków finansowych, czy też indeksów giełdowych, jak w tym wypadku Standard & Poor. Ja byłem troszeczkę zdziwiony, że aż tak dużo uczestników rynku spodziewa się, że już nawet rentowności na poziomie 4,5% mają doprowadzić do pogłębienia tendencji spadkowej na indeksach giełdowych. I w takiej sytuacji oczywiście ma to wywoływać dalszą presję na wzrost rynkowych, nie tylko rynkowych stóp procentowych, ale także stóp procentowych Fedu. I w tym wypadku widzimy, że praktycznie już od przełomu czerwca i lipca jakoś rynek nie wycenia dalszych podwyżek stóp procentowych, a teoretycznie mamy tylko 10 punktów bazowych w szczycie dyskontowania cyklu podwyżek stóp procentowych, czyli rynek nie wycenia już ani jednej podwyżki stóp procentowych i będziemy też obserwować, czy te wskazania się zmienią w kolejnych dniach i tygodniach, jeżeli dalej ropa naftowa będzie kontynuowała swoją ścieżkę wzrostową, a za ropą naftową zachowanie rentowności amerykańskich obligacji. No a sam amerykański dolar, jak widzimy tutaj nie jest ujęty w tej analizie, a dzisiaj euro-dolar po prostu walczy o poziom 1,08,
ale te wydarzenia nie mają większego znaczenia z powodu tego, że mamy dzisiaj święto w Stanach Zjednoczonych i rynek amerykańskiego dolara jest pozbawiony większości amerykańskich uczestników gry rynkowej. Natomiast oczywiście rentowności amerykańskich obligacji i sam amerykański dolar równolegle pozwala stwierdzić, co będzie najbardziej prawdopodobnym kierunkiem ruchu na cenie złota i w tym wypadku takie zachowanie sprzyja spadkom cen złota i także równolegle należy obserwować zachowanie jena japońskiego, ale dzisiaj myślę, że także warto zwrócić uwagę na cofnięcie na ropie naftowej. Natomiast nie widać jakiegoś mocniejszego ruchu w dół, więc na razie nic tutaj nowego, ciekawego się nie dzieje poza oddaleniem perspektywy ataku na najbliższe opory. Giełda w Niemczech nie była w stanie punktowo zaatakować poziomu 16 tysięcy punktów, czyli naprawdę także niewiele się dzieje, a perspektywy co do europejskich stóp procentowych na początku nowego tygodnia po ostatnich danych z amerykańskiego rynku pracy, z niemieckiego rynku pracy o inflacji w Europie i w Stanach Zjednoczonych dają wciąż 14,8 punkta bazowego w implikowanej stopie procentowej w ocenie rynku, gdzie ta stopa procentowa może jeszcze nam zajść, czyli to jest 59% prawdopodobieństwa, że będzie jakakolwiek jeszcze jednak ćwiartkowa podwyżka stóp procentowych, czyli widzimy, że na przestrzeni ostatniego tygodnia niewiele się tutaj zmieniły te wyceny. Natomiast myślę, że na ten nowy tydzień są to pewnego rodzaju punkty odniesienia. No i bardzo podobnie konsolidację widać na Bitcoinie, tylko że tutaj zmienność jest naprawdę minimalna. W tym miejscu zachęcam do specjalnego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu, a w tym tygodniu dla aktywów polskich najistotniejsze jest to, czy mamy czas na obniżki stóp i ten materiał, który jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, jest bezpośrednio związany z tym tematem obniżki stóp procentowych. Czy ona będzie teraz, czy ona będzie za miesiąc, czy w ogóle będzie obniżka stóp procentowych i jak należy interpretować zjawiska gospodarcze względem tego, co ma się wydarzyć w polskiej polityce monetarnej. Przypominam, na dole w opisie i w komentarzu ten materiał rozszerzający wiedzę jest dostępny. Na rynku krajowej waluty niewiele się dzieje. Obserwujemy tą konsolidację, a gdy zobaczymy porównanie polskiego złotego z węgierskim forintem i czeską koroną, to widzimy, że polska waluta jest oazą stabilności. Czeska waluta lekko traci na wartości, a najmocniej węgierski forint i widzimy tutaj, że Bloomberg na podstawie swoich analiz sygnalizuje, że ma być to związane z tym, co się dzieje na linii Węgry-Unia Europejska i z perspektywą recesji węgierskiej gospodarki. Polskie obligacje są stabilne i tutaj naprawdę niewiele się dzieje i warszawska giełda także papierów wartościowych nie jest w stanie sama wygenerować ani impulsu wzrostowego, ani spadkowego. To jest normalne, naturalne zachowanie tuż przed tym, jak na rynek wrócą inwestorzy amerykańscy, a oni dopiero wrócą jutro, więc dopiero jutro prawdopodobnie czeka nas nowy impuls albo w górę, albo w dół, w zależności od tego, jaki będzie sentyment na rynkach na całym świecie. Będziemy to obserwować. Ten tydzień jest w miarę pozbawiony danych makroekonomicznych, które należą do ekstraklasy danych makroekonomicznych. Dlatego wygląda na to, że ten tydzień będzie tygodniem, który pokaże nam, jaki jest sentyment na rynkach finansowych. W tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Ten materiał, który jest tam podlinkowany, nowy materiał jest poświęcony temu, czy czas jest na obniżki stóp procentowych w Polsce. Naprawdę warto się z tym materiałem zaznajomić. Przypominam, on jest na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.